Witam i zapraszam na recenzję najlepszego zestawu mikrofonowego dla początkującego youtubera. Zacznijmy od unboxingu naszego zestawu Maono AU-A04, czyli kompletnego zestawu do nagrywania dźwięku. Po otworzeniu opakowania widzimy instrukcję obsługi, jedną oczywiście w języku polskim oraz drugą w wielu językach. Warto też zauważyć, że producent umieścił w opakowaniu pochłaniacz wilgoci. Pora na pierwszy interesujący nas przedmiot, czyli wyśmienicie sprasowaną podczas transportu gąbkę mikrofonową. Niczym się ona nie wyróżnia oraz spełnia swoje zadanie, jednak bardziej polecam sam pop filtr, ponieważ gąbka nieco zagłusza nagrywany dźwięk. Sprawia on wrażenie trwałego i porządnego. Składa się z podwójnej warstwy absorbującej głoski wybuchowe oraz giętkiego ramienia zachowującego swój kształt, dzięki czemu możemy go dowolnie ustawiać. Idąc dalej, znajdujemy koszyczek antywstrząsowy na mikrofon, który pozwala pozbyć się zakłóceń powstałych przez ruch mikrofonu. W zestawie dostajemy też dwa rzepy do organizacji naszego okablowania. Jest to więc bardzo przydatny gadżet, którego obecność warto docenić. Ważnym elementem zestawu jest ramię mikrofonowe. Chociaż na pierwszy rzut oka wydają się małe i niezbyt solidne, to spokojnie udaje mu się utrzymać mikrofon oraz pop filtr. Następny element to uchwyt mocowany do biurka. Jest on wyłożony delikatną gąbką, dzięki czemu nie musimy się martwić o uszkodzenie blatu podczas montażu. Nasz mikrofon łączymy z komputerem za pomocą kabla USB. Ten dołączony w zestawie jest gruby oraz długi. Jest to taki sam kabel, którego używasz do np. podłączenia drukarki. Najważniejszy element zestawu. Mikrofon jest mały i chociaż jest z metalu, nie wydaje się wcale ciężki. Generalnie sprawia wrażenie dobrze wykonanego sprzętu, a na pewno o wiele lepiej niż można by się spodziewać po tej cenie. Ważną informacją na pewno będzie też to, że mikrofon zbiera dźwięki jedynie z przodu, czyli po stronie, gdzie widzimy logo Maono. Tak jak wspomniałem, został tu użyty interfejs USB, a także wbudowana zewnętrzna karta dźwiękowa, dzięki czemu pomijana jest ta na naszej płycie głównej, przez co dźwięk powinien brzmieć identycznie na każdym sprzęcie. Montaż wcale nie należy do wymagających, nie są też wymagane żadne narzędzia. Wszystko skręcamy rękami bez użycia siły. W moim przypadku zajęło to naprawdę długo, ponieważ robiłem to pierwszy raz oraz starałem się czytać instrukcję. Statyw z telefonem między rękami również nie pomagał, dlatego śmiało mogę powiedzieć, że Wam powinno to zająć co najmniej 2 razy mniej czasu. Tak brzmi goły mikrofon bez obróbki dźwięku. A tak brzmi goły mikrofon z nałożonymi efektami. To jest dźwięk z gąbką nagrany bez żadnych efektów. A to jest dźwięk nagrany z użyciem gąbki oraz odpowiednich efektów. Tak brzmi nagrywanie przy użyciu jedynie pop filtra. A tak brzmię nagrany przy użyciu jedynie pop filtra oraz efektów dźwiękowych. To jest dźwięk nagrany z użyciem gąbki oraz pop filtra, ale bez żadnych efektów dźwiękowych. A tak brzmi mikrofon z gąbką, pop filtrem oraz obróbką dźwięku. Przejdźmy do podsumowania. Bardzo ważna kwestia, o której do tej pory nie wspomniałem, to cena. Prezentowany zestaw to wersja na USB, do kupienia za około 170 zł. W internecie można też znaleźć wersję na złącze XLR, czyli jacka, do kupienia za około 150 zł. Różnica między nimi jest taka, że wersja na USB brzmi tak samo na każdym komputerze, natomiast wersja tańsza jest zależna od posiadanej karty dźwiękowej. W tym przypadku zalecane jest też użycie dodatkowego zasilacza, aby wzmocnić sygnał analogowy, co znacznie poprawi jakość dźwięku. Jednak zmieni to znacząco cenę zestawu, ponieważ ceny wzmacniaczy wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Skupmy się jednak na testowanej wersji. Za niecałe 200 zł mamy kompletny zestaw, z którym możemy zacząć półprofesjonalną pracę. Oceniając tylko cenę i zawartość pudełka oraz to, że na rynku znajdziemy podobne zestawy tańsze nawet o 40 zł, mogę z czystym sumieniem dać tutaj 4 punkty na 5. Przechodząc do jakości wykonania, naprawdę nie ma się tu do czego przyczepić. Wszystkie elementy są metalowe, nic nie skrzypi ani nie strzela. Ramię jest solidne i z łatwością utrzymuje mikrofon z pop filtrem oraz zachowuje ustawioną pozycję. W tej kategorii bez zastanowienia daję 5 na 5. Jakość dźwięku jest dla mnie największym problemem. Do tej pory korzystałem jedynie z mikrofonów z headsetów, więc tutaj skok jakości jest dla mnie bardzo zauważalny. Zakładając więc, że jakość mikrofonów z zestawów słuchawkowych to pewnie coś pomiędzy 1 i 2, to temu mikrofonowi spokojnie mogę dać 3,5. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy dotarli do końca tego filmu
oraz jeżeli się podobało, to zapraszam do zostawienia łapki, suba i komentarza.